Z biegiem czasu mój system magazynowania plików na dyskach zmieniał się i ewoluował tak, aby zawsze zapewnić mi maksymalną szybkość pracy, a także bezpieczeństwo plików na wypadek awarii. Dlatego teraz w tym filmie pokażę Ci mój workflow pracy nad zdjęciami i filmami. Zobaczysz, jakich dysków twardych używam i jak zarządzam plikami, żebym mógł pracować maksymalnie wydajnie, a do tego odpowiednio chronić wszystkie ważne pliki. Kluczowym dyskiem dla sprawnego działania całego komputera do montażu i obróbki zdjęć jest dysk systemowy. System oraz wszystkie programy mam zainstalowane na bardzo szybkim dysku Seagate SSD M2, który ma pojemność 500 GB. Jest to dysk ze złączem PCI Express i montowany jest on bezpośrednio na płycie głównej. Ogromną zaletą tego typu dysków jest bardzo duża prędkość zapisu i odczytu. Przy mojej pracy także istotne jest bardzo małe opóźnienie dysku, a także jego ogromna wydajność. Krócej trwa dzięki temu kopiowanie danych, rozpakowywanie plików, a cały system i programy z tego typu dysków uruchamiają się bardzo szybko i właściwie jedyną wadą tego typu dysków jest ich cena i mała pojemność w porównaniu z dyskami HDD. Dlatego nie używam ich do magazynowania zdjęć i filmów. Jeżeli jednak taki dysk jest na przykład dla Ciebie za drogi, polecam Ci wykorzystać na system i programy przynajmniej dysk SSD z gniazdem SATA, który będzie tańszy, ale i tak da ogromny skok w szybkości działania całego komputera w stosunku do dysku HDD. I drugim dyskiem, który wykorzystuję podczas pracy na komputerze, jest dysk na pamięć podręczną dla DaVinci Resolve, bo podczas montażu filmu nie tylko istotna jest wydajna karta graficzna, procesor czy RAM, ale właśnie też istotna jest szybkość dysku na pliki tymczasowe. Na dysku program do montażu przechowuje pliki potrzebne do podglądu, renderowania i zapisu tymczasowego. Wtedy, kiedy montuję, nakładam efekty, przejścia, animacje i podglądam film. I ten dysk odpowiada za sprawny montaż w DaVinci, ponieważ program może na tym dysku szybko zapisywać i odtwarzać pliki tymczasowe i mieć do nich właściwie praktycznie natychmiastowy dostęp. I w moim komputerze to także drugi dysk SSD M2 o pojemności 1 TB, który jest wpięty bezpośrednio w płytę główną przez złącze PCI Express. I tutaj podobnie jak z systemem, jeżeli nie macie możliwości skorzystania z dysku SSD M2, to polecam wykorzystać przynajmniej dysk SSD na SATA. Kolejny, trzeci dysk, nazywany przeze mnie montażowym, jest magazynem na zdjęcia i filmy wyłącznie na czas montażu czy obróbki. To tutaj trafiają zdjęcia w formacie RAW, kiedy zaczynam ich obróbkę w Capture One czy retusz w Photoshopie, i także na ten dysk zgrywam klipy filmowe, jeżeli siadam nad montażem filmu na YouTube'a. Na ten dysk kopiuję także inne pliki potrzebne mi na przykład do montażu danego filmu, jak muzyka z Artlista, ujęcia birolowe z Artgrida, grafiki, animacje czy inne materiały wcześniej zapisane na dysku magazynowym. Są to najczęściej duże pliki, dlatego wykorzystuję tutaj szybki dysk SSD, ponieważ zwykły dysk talerzowy może być w tym przypadku wąskim gardłem, jeśli chodzi o wydajność. A dzięki temu, że jest to dysk SSD, na przykład generowanie miniaturek w Capture One czy sam montaż w DaVinci odbywa się naprawdę bardzo płynnie, bo oba programy mają szybki dostęp do plików źródłowych. Najczęściej pracuję nad jednym projektem naraz i staram się go jak najszybciej skończyć, ale zdarza mi się, że niektóre projekty przedłużają się czy nakładają w czasie i wtedy zdjęcia czy klipy filmowe są przechowywane na dyskach HDD Seagate Iron Wolf i czekają na zaimportowanie na dysk montażowy i następnie do danego programu w momencie, kiedy zaczynam pracę nad projektem. Skończone filmy czy zdjęcia na tym dysku są przechowywane około 2 do 3 tygodni, bo jeżeli w przeszłości zdarzyło mi się, żebym musiał coś zmieniać w ukończonym projekcie, to praktycznie odbywało się to natychmiastowo w przeciągu kilku dni od oddania zdjęć klientowi czy od publikacji filmu na YouTubie. Jednak sporadycznie zdarza się, że zgromadzę większą ilość danych i dysk jest zapełniony szybciej, albo na przykład jest to nietypowy projekt, do którego wiem, że będę musiał wrócić, to wtedy robię pełny backup całego projektu razem z materiałem źródłowym na dysk HDD. Teraz przejdę do etapu magazynowania, czyli co robię z tymi wszystkimi danymi po ukończonym projekcie lub ewentualnie w momencie, kiedy projekt czeka na realizację w kolejce. I najwięcej miejsca zajmują w mojej pracy surowe pliki zdjęciowe RAW oraz źródłowe pliki wideo. I kwestia magazynowania zaczyna się w momencie, kiedy te pliki kopiuję z kart pamięci na komputer stacjonarny, który służy mi do obróbki. I robię wtedy pierwszą kopię tych plików. Zdjęcia i filmy trafiają na jeden z dysków magazynowych wpiętych na stałe do komputera. W tym momencie korzystam z 3 takich dysków HDD Seagate Iron Wolf o pojemności 10 TB i 2 6 TB.
cloudowych. Sprawdzają się one doskonale jako dyski do przechowywania danych, ponieważ mają najlepszy stosunek pojemności do ceny. I z tej serii dysków jestem bardzo zadowolony, korzystam z niej już kilkanaście lat i żaden dysk nie uległ jak do tej pory awarii, także gorąco je polecam. Iron Wolfy mają zapis i odczyt na poziomie około 150 do 250 MB na sekundę, także daleko im do dysków SSD, jednak nie mam z tym problemu, ponieważ dyski HDD służą mi jedynie za magazyn danych, więc tutaj bardziej mi zależy na dużej pojemności w przystępnej cenie. I w tym momencie zaczyna się bardzo ważna kwestia backupu i magazynowania zdjęć, filmów czy projektów w dłuższej perspektywie czasu. I wyróżniam w tej kwestii dwa rodzaje backupu danych w swojej pracy. Fizyczny na dodatkowych dyskach twardych oraz w postaci online'owej, czyli backupu w chmurze. Do backupu na inne dyski niepodłączone do danego komputera wykorzystuję dwa rozwiązania. Po pierwsze, domowy serwer NAS, czyli Synology DS918+, w którym mam zainstalowane obecnie dyski Seagate Iron Wolf 4 TB, które pracują już bezawaryjnie ponad 3 lata. Dyski są ustawione w tym momencie w systemie RAID 5, czyli jeżeli jeden z dysków ulegnie na przykład awarii, mogę go podmienić na taki sam, a serwer sam odzyska utracone dane. Jest to jak dla mnie super zabezpieczenie dla kluczowych dla mnie danych. Przede wszystkim na te dyski skopiowane są ważne dokumenty, zdjęcia rodzinne, zdjęcia z kluczowych zleceń i gotowe filmy z kanału YouTube. Na serwerze NAS przechowuję materiały, które mają być zarchiwizowane na stałe lub takie, do których wiem, że będę potrzebował dostępu z innego miejsca, na przykład wykonując zlecenia czy będąc w podróży. Bo własny serwer NAS też jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ jest podpięty do mojego routera i do danych mam dostęp właściwie z każdego swojego komputera i telefonu, więc praca na plikach czy backup jest dla mnie dużo łatwiejsza, a przy okazji mam dla siebie i swoich klientów dostępną bardzo dużą chmurę, w której mogę trzymać pliki. Kolejnym poziomem backupu fizycznego są dla mnie dyski, które podłączam tylko na czas backupu. Korzystam w tym przypadku również z dysków Seagate, najczęściej z serii Iron Wolf lub tańszej Barracuda. Podłączam je do komputera wykorzystując albo stację dokującą na USB, korzystam w tym przypadku ze stacji Uniteka, albo jeżeli mam więcej danych do skopiowania, żeby skrócić ten proces, podłączam je wykorzystując kieszeń na dyski na port SATA. I tutaj akurat korzystam z kieszeni na dysk HDD firmy Thermaltake, która jest na stałe wmontowana w obudowę mojego komputera. Po nagraniu najczęściej te dane nie są już kasowane, także po zapełnieniu na przykład takiego dysku trafia on w bezpieczne miejsce i w ten sposób dane są zapisywane i magazynowane na stałe u mnie. Kolejnym poziomem zabezpieczenia na wypadek awarii komputera i utraty danych z dysków jest dla mnie backup danych do chmury, który odbywa się u mnie w sposób ciągły. W tym momencie korzystam z rozwiązania, które nazywa się Backblaze i linka do tego serwisu macie w opisie pod filmem. Jest to nielimitowany backup danych, dość nietypowo działający. Mianowicie backup obejmuje dane znajdujące się na jednym komputerze i backup jest robiony z wszystkich dysków podpiętych do tego komputera. Także w moim przypadku obejmuje on w tym momencie backup około 30 terabajtów danych, ale oczywiście możecie co jakiś czas podłączać inne dyski do komputera i wtedy te dane także będą backupowane. W wersji za $70 rocznie macie dostęp do danych przez 30 dni, natomiast jeżeli dopłacicie $24, macie backup swoich plików trzymany przez rok na serwerze i jest to opcja awaryjna na wypadek, gdybym stracił dane, nad którymi aktualnie pracuję na komputerze czy na dyskach magazynowych. Jako fotograf zdarza mi się także dużo podróżować, nieraz wykonywałem zlecenia kilkudniowe. Jeżeli jestem na takim zleceniu, to często korzystam z backupu na wypadek awarii lub zgubienia którejś z kart pamięci, ale tutaj ważna sprawa, jeżeli chodzi o ilość kart pamięci, to zawsze mam ich na tyle dużo, żeby każde zlecenie wykonać bez potrzeby zgrywania którejkolwiek z nich w terenie i kasowania zdjęć z jakiejkolwiek karty. Po skopiowaniu zdjęć na laptopa kolejną kopię robię na dysk i w tym momencie korzystam z mniejszych dysków HDD 2,5 cala, jak na przykład ten Seagate OneTouch o pojemności 2 terabajtów. Plusem takich dysków jest niska cena, a także to, że można bezproblemowo w nagłych sytuacjach zrobić nawet szybki backup danych, również z telefonu podłączając go przez port USB. I szybkość kopiowania plików na ten dysk u mnie wynosi około 100 do 150 MB, więc ten dysk wykorzystuję jedynie do zrobienia dodatkowego backupu lub ewentualnie do przeniesienia większej ilości danych między komputerem i laptopem. Teraz chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka istotnych tematów, jeżeli chodzi o workflow przy pracy, przy zdjęciach i filmach. Przede wszystkim zawsze staram się robić kopie danych
ponownie kopiując je z kart SD w każde nowe miejsce na każdy dysk. Robię tak dlatego, żeby nie powielać błędów, które mogą powstać podczas kopiowania z karty na dysk. I kilka razy zdarzyło mi się, że importowałem zdjęcia na komputer wprost, na przykład do Capture One'a i zdjęcia były niepoprawnie zapisane. Zdarzało mi się to na mało znaczących zdjęciach i na małym procencie zdjęć z jakiejś sesji, ale to w pewien sposób uświadomiło mi, że gdybym miał większego pecha, mógłbym stracić cenny materiał. Bo jak sprawdzałem na przykład miniaturki uszkodzonych zdjęć, były one wyświetlane w Windowsie poprawnie, a błąd pojawiał się dopiero po otwarciu RAW-ów w programie do obróbki. Kolejną rzeczą, o którą często mnie pytacie, jest to, jak robię backup gotowych filmów. Wersję ostateczną filmu wrzucam na osobny dysk, który jest tylko wykorzystywany do tego, żeby skopiować co jakiś czas dane. Jest tak zwany offsite backup, czyli dysk nie podłączony do komputera czy internetu. Kopia do pobrania także jest dostępna oczywiście na waszym kanale YouTube. Oczywiście jest ona w pewien sposób przetworzona, ale możemy te filmy w każdym momencie pobrać do siebie na dysk. Backup gotowych filmów robię także do Notion, ponieważ w planie płatnym w Notion mam gratisowo nielimitowane miejsce na dane, więc pozwalam go sobie wykorzystywać jako dodatkowy backup w chmurze. W komentarzach pytacie także, co robię z projektami i plikami po montażu filmu. Pliki z ujęciami b-rollowymi, które możliwe, że przydadzą mi się do innych filmów, kopiuję oczywiście do osobnego katalogu. Jest to taka moja biblioteka, którą staram się systematycznie rozwijać i są to ujęcia, które mogę wykorzystać w moich kolejnych filmach. Natomiast nie kopiuję wszystkiego, tylko i wyłącznie te ujęcia, które wiem, że mogą mi się przydać. Reszta plików zazwyczaj po około miesiącu jest usuwana i zwalniam miejsce dla następnych projektów. I powiem wam, że nie zdarzyło mi się, żebym potrzebował po takim czasie edytować jeszcze raz film, czy zmieniać coś w projekcie. W kwestii obróbki zdjęć jest podobnie. Po tym jak klient zaakceptuje zdjęcia, bardzo rzadko musiałem coś zmieniać. Gotowe zdjęcia w formacie JPG trafiają na dysk zewnętrzny, odłączany od komputera i to jest mój podstawowy backup. Dodatkowo przez dłuższy czas mam kopię tych zdjęć w RAW-ach na komputerze na dysku magazynowym, także Backblaze synchronizuje i przechowuje tę kopię w chmurze. Jeżeli zdjęcia przydadzą mi się do portfolio, to także takie zdjęcia w formie miniaturek w Full HD dodaję do katalogu w chmurze, na przykład na Google Drive czy Dropboxie, skąd mogę je łatwo udostępnić klientowi. Kolejną kwestią to backup RAW-ów dla klienta i powiem wam, że nigdy nie oddaję klientowi zdjęć w formacie RAW, ale jeżeli mam prośbę od klienta, który chce mieć pewność, że zdjęcia w tym formacie będą dostępne u mnie przez rok czy dłużej, oczywiście robię specjalny backup tych plików. Wtedy taka opcja jest dodatkowo płatna za każdy rok backupu. Sam raczej nie wracam do plików RAW, bo nie mam na to czasu ani potrzeby. Oczywiście, jeżeli masz więcej pytań do mnie dotyczących backupu i dysków, które polecam, zapraszam do zadawania ich w komentarzach pod spodem pod tym filmem. A teraz zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu o sprzęcie i narzędziach, których używam w swojej pracy.